freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3025, królestwo, które w ostatnim czasie walczyło na swoim KVK. No i można powiedzieć, że osiągnęli duży sukces, bo gwiazda to nie jest byle jaki wyczyn. A o tym więcej wam opowie parę osób, które jest ze mną dzisiaj na Discordzie. Jest ze mną Czarna. Siema Czarna. Hejka. Jest ze mną Taczkins. Siema Taczka. Witam. Jest ze mną Cebul. Witam. Brakuje nam tylko w sumie Tyberiusza i chyba Czyste Zło. Wiem, że nie dali rady się pojawić. No ale jesteście wy, więc mi się zdaje, że też wszystko fajnie powiecie, co tutaj się u was działo. Może zacznijmy, Taczka, powiedz, jak to u was wyglądało, jak całe KVK wychodziło. Ja u was tam też nagrywałem parę filmów, znaczy w sumie 2, na temat waszego KVK i widziałem, że tam dość duże walki były. No i opowiedz nam ogólnie o jakichś szczegółach, może w sumie o samych Kingslandach najlepiej, bo w sumie to tam najwięcej się działo, nie? Znaczy się, jeżeli chodzi o Kingsland, no to jakby to powiedzieć, no Kingsland było wygrane praktycznie, jeżeli nie chcę się pomylić, ale chyba w niecały dzień to było, nie? Tak mi się wydaje i znaczy no tak było, no, niecały dzień. Ogień dosyć szybko się poddał. Tak jak wejdziesz na mapę naszego KVK, to zobaczysz od lewej strony, że woda była odcięta. Momentalnie sojusz WA-49 odciął ich od Kingsland, no i później zaczęła się zabawa na zasadzie 2 na 1 na ogień. Ogień został wypchnięty, no i tak oto można powiedzieć Kingsland było wygrane. No ale niestety nie obyło się bez kontrowersji, że tak powiem. I ogień jest z nami w Kingsland, a Ziemia jako nasz sojusznik zamknięta, no prawie powiedzmy, że 4. No właśnie widziałem, że tam jak mieliście jakieś dramki, wiem, że tam właśnie bardzo Ziemia płakała. W sumie na walkach tam widziałem, że dość pomagaliście w pewnym momencie Ziemi, bo mieli problem z ogniem. Nie wiem, Tebul, jak to tam wyglądało z twojej strony? No, nie dość, że pomagaliśmy Ziemi, u nich tam w strefie, no to musieliśmy też otwierać u siebie wodę tam w strefie. No i oczywiście ogień pomagał wodzie. I my walczyliśmy jakby na 2 frontach, ale no, Ziemia zagrała później tak, jak zagrała. Czyli zaczęła robić pod górkę. No, czytałem nawet dramy na Facebooku, bo mi tutaj Taczka też podesłał, bo w tym spamie czasem na Facebooku, na tej grupie oficjalnej Flesza, ciężko czasem coś znaleźć, ale rzeczywiście tam płakali bardzo dużo, ale słyszałem, że was nawet poparł król 1093, Czarna, prawda? Tak, znaczy się, wiesz, bo to tak wyglądało, że Ziemia się dosyć mocno, że tak powiem, chciała nas całkowicie zablokować. Dali nam propozycję, że jedno KD z naszego obozu może tylko przynależeć tak naprawdę do Ziga, gdzie nie oszukujmy się, ale patrząc na to wszystko, no to nie było tak, że wszędzie było widać tą ziemię, no bo ta ziemia tak naprawdę nie walczyła zbytnio z wodą, tylko się trzymała praktycznie cały czas walki z ogniem. A myśmy tak naprawdę latali z jednej strony na drugą stronę, więc myśmy walczyli, wiesz, na 2 fronty tak naprawdę. No, mieliście dużo tutaj tych walk. No to na początku jeszcze jak patrzyłem tam wcześniej, jak walczyliście w strefach, to też tam trochę powalczyliście z ogniem chyba, nie? Też tam mieliście jakieś walki z ogniem wcześniej, jeszcze zanim weszliście w Ziga. Nie, z ogniem nie mieliśmy żadnych walk z tego faktu, że poprzekątne jesteśmy. Racja. To nie z ogniem, tylko czekaj. My z wodą walczyliśmy. Woda, dobra, przepraszam. Tak, woda. Walczyliśmy z wodą, ale tam później przecież do strefy wody ogień wszedł, nie? No tak, bo było przy strefie przy pas 8. No. Tak, było. Przy pas 7. Przy pas 7, tak, bo tam się wybudowali, bo mieli im pomagać, nie? Niby. Tak, no bo zrobiliśmy taką samą taktykę jak ogień przeciwko ziemi.
i jeden z sojuszy z naszego kampu, z Mhm. innego KD po prostu rzucił fortecę i ogień wtedy wszedł, że tak powiem, na pomoc, no ale zbytnio to im nic nie dało. Mhm. No nie, no ja właśnie tak przeglądałem tą strefę wtedy 7, bo pamiętam, że wtedy duże walki były, pamiętam, że jak wchodziłem do was na Discorda z Tyberiuszem rozmawiałem, to tam mieli bardzo fajny dzień, bo zerowaliście te zamki. Multum, Tak. multum miast zostało wyzerowanych z kampu wody, no i też muszę powiedzieć, że znaczy no może nie, no, skłamałbym jakbym powiedział multum, ale też spora część z ziemi została wyzerowana graczy. Czyli troszeczkę tam I ogólnie na zasadzie no. gwiazdka przypada naszemu kampowi ze względu na to, że umówione było z kampem ognia, Mhm. że gwiazdkę zdobywa ten kamp, który wypychając ziemię z Kingsland zrobi lepsze DKP. O, tak się jeszcze No i- dogadaliście, no, okej. Tak, i ogólnie doszło do tego, że dosyć może bym skłamał, jakbym powiedział, że mieliśmy bardzo mocną przewagę, ale dosyć przewagę mieliśmy i w killach, i w deadach, także jest jak jest, gwiazdka idzie do nas i z tego się cieszymy. Ja myślałem, że ogólnie, że oni, wy się dogadaliście na takiej zasadzie, że wy bierzecie gwiazdkę, a po prostu ogień przejmuje miejsce ziemi i dlatego ogień stwierdził, że wam pomoże, nie, z ziemią, po tym jak ziemia chciała tam, no, wam zabrać to, nie? Ziemia ogólnie też się nieładnie zachowała, bo w momencie, kiedy trwały negocjacje z ziemią, kto dostaje nagrodę za pierwsze przejęcie, a kto dostaje gwiazdkę, tego co czytałem na Discordzie wspólnym z naszym kampem, no to była taka sytuacja, że ziemia próbowała się dogadać z ogniem. Za naszymi plecami. Tak, oni już wcześniej próbowali właśnie się dogadywać. No, czyli coś na lewo. Niestety potem poszła informacja, z tego co się dowiedzieliśmy, jeden z liderów naszego kampu napisał do lidera 93, wysłał DKP, no i po DKP wyszło, że to naszemu kampowi się należała gwiazdka, a nie ziemi. Ziemia jedyne, z czym z nami wygrała, to z martwymi jednostkami, bo niestety z tego co wiem i widziałem, to ładnie się dali zerować po prostu. Tak, ale oni się mocno podłożyli tak naprawdę, no bo tam było pełno miast, które były praktycznie tak sobie luzem leżały, więc wiesz, zerowanie ich było naprawdę bardzo małym problemem dla ognia. No to też swoją drogą. Patrząc jak było wrzucone to z Fleischa, jak wrzucili właśnie ten screen, no to też wychodzi, że ostatniego dnia bardzo duży wzrost martwych miała właśnie ziemia, nie? Bardzo duży wzrost. Ostatniego dnia przed otwarciem Kingslandu. I prawda ogólnie jest taka, że gdyby nie nasz kamp, to ziemia w ogóle by nie wyszła do Kingsland, bo ogień by ich po prostu odciął. Tak, oni już ich przy przełęczy blokować chcieli, nie? Tam już była naprawdę duży bol i szykowali się na nich. No i bez nas, no taka jest prawda, no nie wyszliby z flagami na pewno dalej. U nas była zasada, że jedna osoba była odpowiedzialna za flagi, Hotspeed, i on te flagi budował. Miał przy sobie kilka osób, które cały czas dokładały marsze. Nie powiem, bo też babola strzeliliśmy. Mieliśmy odpaloną umiejętność tą z technologii na stawianie szybszych flag, ale niestety doszło do pomyłki i odpalona została inna umiejętność i szybkość stawiania flag nam się usunęła. Ale i tak daliśmy radę i co mogę powiedzieć? No, poszliśmy walczyć z ogniem do góry. Ładnie to wyglądało. Potem walczyliśmy z naszej strony. Schodziliśmy na dół pomagać WA-49. No i co mogę powiedzieć? No, powiem tak, w szoku jestem, że ogień się tak, mając takie konta, jakie tam mają, z taką siłą i z takimi KPK-ami, byłem w szoku, że się tak szybko poddali. Tyle mogę powiedzieć. No,
Tam może było co innego. Tam ja przeglądałem te KD wcześniej i tam widziałem, że jest parę kont, czy to jest chyba królestwo jedno tureckie, nie? Tam chyba jedno jest z Turcji są. Ale jak przeglądałem te właśnie ogień, no to tak mi się zdawało, że tam jedno właśnie tak jak mówisz, jedno KD było takie bardzo dobre, ale tam te dwa kolejne tak już nie do końca, nie? Tak dziwnie to wyglądało na tych statystykach, jak przeglądałem. No ale 1.5.7.0 stare KD, więc oni powinni mieć naprawdę dobrych dowódców, nie? No ale... No 1.5.7.0, no tak, muszę powiedzieć, że też ładnie no dobrze cisnęli. Maxum ich tam dobrze prowadzi, nie powiem, że nie. No i Maxum powiem, że tak król KD, no bo cały czas był na królu, teraz tak patrzę, widzę, że jest na R4. Z tego, co patrzałem, tak jak u Fleischa było te komentarze, wszystko, no to on sam osobiście wpisał, że nie będzie oszustwa z ich strony, tylko oni przejmują na 8 dni Zigurat, tak? Dobrze mówię? Na 8 dni oni mieli przejęte. Tak. I potem gwiazdka leci do nas, że nam się to należy. Także myślę, że... No, że dobrze się zawali. No, po prostu idiotów by z siebie zrobili teraz, gdyby zrobili całkowicie inaczej. Nie, mało jest KD, które gra fair, nie? Zawsze ktoś próbuje gdzieś przekombinować. No, przykład macie ziemi, nie? Więc to no ja czasem powiem tak, widziałem co niektóre screeny, bo nas przy rozmowach nie było. Przy negocjacjach negocjował lider, że tak powiem, liderzy WA49 i A27E. Oni byli cały czas przy negocjacjach. Ja jedyne co widziałem to kilka screenów, w których po prostu, że tak powiem, po przetłumaczeniu sobie no, wpadały różne słowa ze strony ziemi, że na przykład nasi liderzy mają się zamknąć, bo to, bo tamto, no powiem tak, brak szacunku, że tak powiem, za to, że przykładowo podczas walk na przykład 2 KD od nas poszło im pomóc, bo dostali fortecę za plecy, no to na to nikt nie patrzył, tak? To, że od początku otwarcia Kingsland ogień no, doszczętnie ich zaczął zamykać. Dopiero jak nasz bol doszedł do nich, no to zaczęli im palić flagi i stawiać. Potem ogień poszedł na drugą stronę. Poszliśmy pomagać z drugiej strony, bo wyszło, że WA49 walczyło, można powiedzieć, na 2 fronty, odcinając wodę od Kingsland i walcząc jeszcze, przepraszam, wyżej z ogniem. No co, ja jedyne co mogę powiedzieć to no to udało się. Nie, ja właśnie widziałem, że wodę to tam szybko stłamsiliście, że tam dłużej właśnie ten ogień robił problemy właśnie tej ziemi. A woda, no to praktycznie, no ona już zresztą już w tej strefie, jak przebiliście tą strefę 6, dobrze mówię, strefę 6, to oni chyba czuli, że mają za ciepło, nie? Bo jak tam widziała się, że ogień... Oni odpuścili tam w strefie, bo oni czekali do następnej, żeby później móc iść na plecach ognia. Aha, na plecach ognia. Nie, bo wiedzieli, że sami tak naprawdę nic nie zdziałają. Aha, czy w ten sposób. Nawet jak były ruiny, no to pierwsze ruiny całkowicie, przepraszam, ruiny. Ołtarz ciemności. No to przecież cały ołtarz staliśmy i jeszcze taki był problem, że mieliśmy MG w tym momencie. I cały czas było, że jeżeli nie będzie walk, no to jest limit. I co najlepsze, ruiny się skończyły i w tym momencie, no tam kilka minut minęło i woda się wylała. Ale co to dało, że na przykład ja byłem tam 2 razy, może poszedłem marszem, no i z dobre 20 milionów KP było nabite, bo nie wiem jak oni to robili, ale na 5-6 tur wchodzili w ołtarz, żeby ludzi AFK pobijać.
No oni pewnie potrzebowali do swojego MG. Dlatego chcieli to pewnie jakoś tak zrobić. Może tam jakieś tam... Próbowali, no ale nie wyszło im niestety, że tak powiem. No jedyne co mogę powiedzieć, no to tym obozem wody to no, taki niedosyt trochę, bo gdybyśmy mieli sytuację, żebyśmy walczyli tak, na takiej samej zasadzie jak ogień z ziemią, że praktycznie cały czas, że tak powiem, walki, no to nasze statystyki by jeszcze lepiej wyglądały niż wygląda to teraz. No dobra, no to teraz tak. Mamy gwiazdę, bo już to będzie gwiazda. Pierwsza wasza gwiazda na 3-0-2-5. No i co dalej? Jak planujecie przyszłość? Dalej Seed B? Dalej ściągacie tak, ściągaliście wcześniej graczy? Dalej myślicie na tym, żeby pomalutku i grać dalej po prostu to co macie teraz, nie? Żeby kolejne KVK też wam spokojnie dobrze wyszło. Jakieś macie szczególne plany, czy się na coś się nie zastanawialiście po prostu? Co? Jakby to powiedzieć. No, plan jest taki, że no, na pewno nie chcemy skakać w górę z seedem, no bo to bez sensu. No tak, to jest to dobre podejście. Dla was dobrze. Iść w dół też nie wiem, czy jest sens. Nie, jeżeli chcesz iść w C, to nie. Może być za nudno. No a jeżeli chodzi o migrację, no to tak jak już udostępniałem na jednej grupie na czatach, to zapraszam do kontaktu. No co mogę dalej powiedzieć? No, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Niektórzy się z tym godzą, niektórzy się obrażają. Co mogę powiedzieć? No teraz wiecie, teraz będzie też to, że macie tą gwiazdkę, to też robi inny status KD. 2, to też będziecie mieli więcej, przypuszczam, zapytań, podań, nawet przypuszczam, że tych lepszych kont niż to, co jak nagrywaliśmy filmik tam parę miesięcy temu, jak byliście podczas wygranego KVK, bez gwiazdy wtedy, to też do ciebie pisało, różne konta do ciebie pisały, jak mi mówiłeś. Teraz mi się zdaje, że te konta będą lepsze, tym bardziej, że jednak dużo tych królestw polskich się ostatnio też zrobiło na nowych tych KD. Ja się ostatnio z tym zmierzyłem, zobaczyłem, więc jednak ta społeczność jest jeszcze bardziej, wiesz, tak jeszcze bardziej jest tak rozsiana po tych KD i coraz więcej mi się zdaje, że jednak tych Polaków gra jeszcze w tą grę. Więc mi się zdaje, że chętnych do was będziecie mieli. Tylko pytanie, czy to będą głównie Polacy, czy też zagraniczni, jak to wcelujecie, bo przypuszczam, że chcecie mieć jakiś balans, nie? Bo wiem, że niektórzy chcą, niektórzy nie. Znaczy, wiesz co, ogólnie tak bardziej byśmy celowali w Polaków, bo tak naprawdę patrząc na to łatwiej się gra, czy same arki, podczas walk też tak naprawdę wychodzi nam to o wiele lepiej, jeśli jesteśmy, wiesz, wszyscy razem i potrafimy się bardziej dogadać, a nie ukrywajmy, jakbyśmy mieli więcej, wiesz, jednak taką bardziej międzynarodówkę, byłoby więcej zagranicznych. No nie każdy z każdym by tak naprawdę miał taką, wiesz, umieliby się dogadać. Mógłby wystąpić problem podczas walk, czy tak na przykład podczas arek. No tym bardziej, że wszystko gramy na głosowym, czy arkę, No tak. tak samo jak są walki, no to standard to jest wejście na Discorda i głosowym. Tak, to obowiązkowe. No to elegancko. Nie, no oczywiście, tak trzeba robić. Czarna, jak Jan Ziśka z Jadwigą się sprawdził na tym KVK, czy już Herakliusz wjeżdża na tym MG? Nie, ja tak powiem ci, że garnizon w tym KVK mniej używałam, bardziej tak jak było to Ziska właśnie z Nevskim siedział. Tam to już powiem ci szczerze, poszło do tyłu, patrząc na te raporty, jakie wychodziły, no to jakoś satysfakcji mi za bardzo nie dawały. Powiem ci, że ostatnio widziałem ciekawe raporty, ale to tylko na łucznikach, gdzie Eleonora z Jadwigą wgniatała Ashura z Henrykiem. Ale tylko z łucznikami sobie dobrze radzili. To nie widziałam. Tylko dobrze sobie radzili z łucznikami i z jednym marszem Tarik Liu, ale jak już był Tarik Pakal, to już nie. Jak były marsze kawalerii, tylko proszę Eleonora, oczywiście bez swarmu. Eleonora, jak przeglądałem te innych youtuberów testy, nie tylko Chisagula i tak dalej, to właśnie tam
no ta Eleonorka z łucznikami sobie i z Jadwigą sobie radziły, nie? I to ja byłem w szoku, no bo myślałem, że wiesz, że to raczej Jadwiga już, wiesz, tam gdzieś do kosza, nie? Więc może Że ją już gdzieś tam... odpada, no. może się tam już, wiesz, odkurzysz jeszcze. Nie, no ja teraz całkowicie z garnizonu na razie tak idzie na bok, tak naprawdę chcę bardziej tak nad open fieldem popracować, żeby wiesz, jednak też w polu robić jakieś wyniki lepsze tak naprawdę. A tam chłopaki, myślę, znajdą odpowiednią osobę, która naprawdę już jest blisko tego garnizonu i dużo mu nie Nie brakuje. brakuje, żeby po prostu, wiesz, do kolejnych walk już mieć takiego naprawdę kosiora, nie? No, słuchajcie, no, bo ja bardzo się cieszę, że wam gwiazda weszła, bo ja, tak jak mówię od początku, polskie królestwa, które zdobywają gwiazdę i naprawdę dobrze idzie, to tylko trzeba się radować, nie być zawistym, tylko po prostu wspierać. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że wy też na to pracowaliście, jak dobrze wiem, bo znam trochę wasze KD dłużej i wasze stare dzieje, co tam się działo, więc to, co w sumie wypracowaliście w ostatnim czasie, można powiedzieć już chyba rok, tak? Gdzieś to od roku to już tam trwa, czy to było, czekajcie, ile to było miesięcy? Jakoś tak, można Gdzieś powiedzieć. od roku, no. gdzieś, nie? No, że to rok, Jakoś tak. więc ta praca wasza taka roczna zaprocentowała wam w sumie tam 3 miesiące temu, bo win KVK na farm KVK, no i teraz gwiazdeczka. To jest moim zdaniem fajna opcja. Powiem ci, naprawdę jest to coś pięknego, patrząc na to, że cały czas staramy się dążyć do celu, wiesz, żeby jednak ci gracze jednak też mieli fan, żeby naprawdę też coś osiągnąć, a nie tylko pobawić się, że tak powiem, w farmerów i tylko wchodzić i wiesz, cokolwiek poklikać, nie? O. A, wiesz, to jest fajnie to, że macie stabilizację, nie? No, nie na wszystkich królestwach taka stabilizacja jest. Niestety na tym królestwie działa, teraz grałem, to tam jeszcze gorzej dzieje, więc to co wyglądało tam mega zajebiście, zostało rozpieprzone w przeciągu paru tygodni. Znaczy, przepraszam, paru miesięcy. A u was to fajnie, że to tam dalej to trzymacie i macie tą stałą ekipę. Więc to na pewno wam zaprocentowało. No, ta praca, co tutaj wsadziliście w to w KD, nie? Tak, też ty słyszałem właśnie, że Tyber już tutaj bardzo mocno na tym KVK cisnął. Oj tak, to jest kot. Na tym KVK To jest nasz kot. super, naprawdę. Słyszałem właśnie, zresztą widziałem Tybera co chwilę online, nawet na Discordzie, jak jechałem do pracy, tam przeglądałem Discordy, patrzę, Tyber online rano, o 6-7 rano, on jest online, nie? Widzę, że tam bardzo się sfokusował. nie wyłącza komputera. A, chyba, że tak, dobra. On walki uwielbia. Okej. No ale widać, że bardzo, bardzo się w to wkręcił i bardzo dobrze, nie? No, ale dużo ludzi się u nas na tym KVK pokazało, no nie ma co ukrywać. No, wiesz, Co można powiedzieć, to, że co niektórzy wykręcili liczby, których nawet bym się mógł po danej osobie nie spodziewać, także co mogę powiedzieć, to że chwała im na to. No a tym, co nie zrobili limitów i teraz płaczą, stękają, no to co mogę powiedzieć? Powodzenia życzę, nie? Wiecie jak to jest? Jeżeli macie właśnie KVK, gdzie macie fajny kamp, nie? Macie sojuszników, wiecie, że możecie powalczyć w tym KVK i to wie Rada, wie całe wasze KD i naprawdę czuć to, że będą walki, będzie na czym nabić KP, będzie na czym zrobić nagrody, że jest szansa na wygranie, jest nawet zdobycie gwiazdy, to naprawdę to nakręca i powoduje to, że ludzie chcą grać i chcą być online, chcą w tym uczestniczyć. No jeżeli ktoś niestety nie daje rady w takich okresach uczestniczyć dla danego królestwa, no to moim zdaniem powinien zmienić KD albo po prostu poszukać sobie innej gry, no bo jeżeli w takich momentach, gdzie KD naprawdę robi dużą robotę, bo ja to też przerabiałem na inny KD, gdzie grałem i też właśnie miałem takich różnych ludzi, którzy płakali o nagrody, że nie dostają, bo nie zrobili swoich limitów, to wiecie, to naprawdę, to już nie ma wytłumaczenia, że tu było źle dobrane, tam była zła domena, tu były tylko walki przez 2 dni. Tu po prostu ja widziałem na przykład sam, że wy mieliście praktycznie, jak tylko się zaczęły walki, bo strefa 5 chyba też coś tam walczyliście, jak dobrze pamiętam, w strefie 6 zerowaliście miasta, no mieliście przez cały czas coś do roboty. Więc no... Tak, cały czas. Tak jak otworzyła się przełęcz 7,
to może to nie były 4 dni intensywnej walki, ale przez 4 dni walki trwały. Trochę w tym miejscu, trochę w tym, trochę w tym. Walki trwały aż do momentu otwarcia się Kingsland. Potem zaczęły się walki w Kingsland, gdzie trwały od popołudnia, bodajże ja wtedy siedziałem ja siedziałem do 4 czy do 5 nad ranem i można powiedzieć, że o tej godzinie wtedy ziemia się zaczęła poddawać. Jak ktoś mi pisze, że nie zrobił limitu, bo przykładowo musiał pracować albo coś, no to no ja jestem w stanie zrozumieć, no ale wszystkie praktycznie walki, które na tym KVK mieliśmy, były w godzinach, że tak powiem, wieczornych. Tak, odpowiednich dla naszej strefy czasowej. No i co ja mówię? Godziny na tym KVK walk były piękne. No, skłamałbym, gdybym powiedział inaczej. No bo tam była 17, 18, 19 w górę, nie? Jakoś tak mieliście walki. Tak, jakoś tak dosypywało. Raz były chyba tylko ruiny, znaczy ołtarz był, że była dziwna godzina, no ale to i tak woda nie przyszła wtedy. Nie, no to są dobre godziny do walki. Nie, to są bardzo dobre. KVK, jeżeli chodzi o godzinę walki, wszystko wedle mnie były perfekcyjne i kto chciał, to się pokazał, a no niestety, kto się nie sprawdził, no to musi nas opuścić i co? Jak? Już mamy jednego takiego, który nie może się z tym pogodzić i no po prostu uprzykrza już powoli życie. I co jest najśmieszniejsze, przez całe KVK praktycznie nie było gościa widać na czacie. Nic, praktycznie nic. Limit to w ogóle ledwo w ogóle czego wbite. Ale nagle jak poszła informacja z listą migracyjną, kto musi opuścić nasze królestwo, to nagle gościu potrafi grać. Nagle potrafi farmy ludziom zerować. Bo przecież jak on może królestwo opuścić? No tak jest. Tak nie szanujemy. No jest, no. Bo nie, miejcie, jeżeli tak jak mówicie, to miejcie zarąbiste godziny. Ja na 2755 to było azjatycko-amerykańskie KD, to miałem możliwość grać z Amerykańcami, ale w tych właśnie, gdzie jest Europa, no to nie było jakichś dużych walk, bo było mało graczy. Głównie musiałem grać wtedy, kiedy Azjaci są online. Więc tutaj ktoś, kto jest na waszym KD, jest z Europy, no wygodniej nie może mieć, nie? Wygodniej nie może mieć, naprawdę, to jest... Ktoś, kto nie grał na innych timerach, to nawet nie zdaje sprawy, jak to odciąża organizm i wtedy właśnie możesz mówić, że masz pracę i jest ciężko, a co dopiero, kurde, kiedy te walki są wreszcie po pracy, nie? No wiesz, zawsze tak będzie, nikomu nie dogodzisz. Zawsze tak będzie, że ktoś powie ci, że tu źle, tam źle, tu ten. Nawet jakbyście mieli walki do teraz, to by nawet znalazł wytłumaczenie, więc nie ma co się przejmować i pchać po prostu dalej, bo zrobiliście zajebistą robotę i tyle. Więc... Tym bardziej powiedzmy sobie szczerze, że limity, jakie ustaliliśmy przed KVK, to można było zrobić pierwszego dnia walk. Tego dnia walk mogłeś wykręcić limit i... A możesz powiedzieć, Cebul, jakie te limity były? Znaczy najpierw może zacznijmy od tego, że to KVK, które teraz graliśmy, miało być recovery i ten limit był ustalony po prostu na szybko, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby chociaż cokolwiek zrobić. Recovery? Przecież ty mówisz, że ostatnio miało być recovery. No u nas zawsze... U nas jest zawsze recovery. Aha, no bo 3 miesiące temu słyszałem, że macie recovery, nie? Więc dlatego mówię, że teraz, ja myślę, że teraz grałem się normalnie, nie? Na poprzednim KVK mieliśmy większe limity jak teraz, nie? Okej. Teraz po prostu limit KP miał się równać twoje sile przed startem KVK. Czyli jak ktoś miał 50 milionów siły, to 50 milionów KP miał nabić. Dobra, a ile mają deadów zrobić? Zabić ogólnie, przepraszam. Zabić ile mają mieć zrobionych? 5, 6, 10k? Czy zabić nie mieliście? Nie skupialiśmy się na zabiciach. Czy głównie na KP i na deadach? Skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tym KVK, bo
tak jak mówię, mieliśmy grać recovery, Mhm. ale zawsze z tyłu głowy mamy to, że jeżeli jest szansa, to gramy. Tak samo Okej. było na poprzednim KVK Okej. i po prostu tu jedyne, co nas interesowało, to to, żeby każdy zrobił równowartość swojej siły w KP i Cebul ile było dokładnie na martwe? Na martwę, z tego co pamiętam, to 0,7% siły. Także niziutko coś wszystko. takiego. O, to bardzo nisko. To bardzo I nisko. wyobraź sobie, że ludzie nie zrobili tych limitów i teraz jest problem, że trzeba opuścić Stary. królestwo. Ja wiem, o czym mówisz. Jeżeli, przykład tylko na szybko. Jeżeli kto na 2732 dają 4,5 miliona, dobrze mówię? Miliona? Dobrze, bo tak, 4,5 biliona zabić. To jak uważacie, to jest dużo czy nie? Na jedno KVK 4,5 miliona. A ponad 200. Na ile Ale mieliście? to na całe KD, tak? Na całe, no nie, w sensie personalnie, jak robisz, masz zabicia, nie? Żeby zdobyć te 25k zabić, wiesz, do monety, nie? 30. 30, przepraszam, 30, żeby mieć 30. No to tam było 4,5. No to jeżeli u was, powiedzmy, było, nie wiem, mieliby się ustawione 10, to moim zdaniem to jest ok. Jeżeli mieliście mniej niż 4,5, no to już jest w ogóle, bo u nas tak po prostu było tak, że powiedzieli, że 4,5 i ludzie tego nie zrobili. Jeżeli nie robi tego, kurde, ponad 80 kont, no to ja was się nie dziwię, że wyciągacie konsekwencje od tych, którzy na przykład nie zrobili podobnych KP-ków, DKP, jeżeli chodzi o, wiecie, wartość procentową. No bo to jest dla mnie, to jest, no tak jak Cebul powiedział, no to zrobienie czasem w jednej strefie, nie? No i to jest właśnie to. To jest naprawdę, ja po prostu uważam, że jeżeli nawet mieliście takie bardzo niskie no to ludzie nie powinni nawet płakać o to, nie? Oni powinni po prostu, nie wiem, albo spuścić głowę, poprosić o drugą szansę i zawalczyć na kolejny KVK się pokazać, niż po prostu płakać, no to jest... Ale niektórzy, wiesz, nie potrafią prosić o drugą szansę, tylko po prostu wolą, wiesz, od razu robić dramy tak naprawdę na zaginionym, albo no zacząć po prostu wszystkich obrażać tak naprawdę. No, po prostu niektórzy się nie nadają do tych gier, nie? To niestety trzeba się... Dobrze wiecie, że czasem w tej grach grają też dzieci, które są jakie są. Ale tutaj niestety były to dorosłe osoby, no tak. Aha, okej, dobra. Powiedzmy, że dorosłe osoby. Patrząc po zachowaniu, to ciężko stwierdzić. No to wybaczcie osoby, które nie zrobiliście KP i DKP na 3025. Nie obronię was już inaczej. Nie da się. Nawet jeżeli w taki sposób, to dla mnie to jest słabe, nie? No gdzie tak naprawdę to były niskie limity, nie? Więc nie ma tak naprawdę o co za bardzo robić takiego wielkiego szumu. No. Nie, skupmy się na tym, że zdobyliście gwiazdę, zrobiliście swoją zajebistą robotę, osiągnęliście to, co chcieliście. No i teraz trzeba życzyć wam tylko kolejnych sukcesów i pchać to dalej, nie kontynuować waszą pracę i no i tyle. Moim zdaniem po prostu zrobiliście dobrą rzecz i fajnie, bo fajnie, że jakieś polskie królestwo w ostatnim czasie zdobyło gwiazdę poza 2658, które tam też ładnie zagrało ostatnie KVK. Teraz wy zdobywacie gwiazdę. No mam nadzieję, że teraz więcej po prostu polskich królestw będzie zdobywało te gwiazdy i się po prostu rozwijało jak najlepiej. Takie jest moje skromne zdanie pod tym względem. Dobra, dzięki wielkie, że wpadliście dzisiaj tutaj do mnie na kanał, że mogliśmy pogadać, bo wiem, że zaraz macie Arkę Ozyrysa, więc też wam się śpieszy. Więc nie będę was tutaj już przeciągał. Dzięki, że znaleźliście czas. No i tyle. Powodzenia na kolejnym KVK. Na pewno będziemy przez cały czas w kontakcie, czy to na najbliższym zbliżającym się spotkaniu królów, czy też na zlocie, czy też ogólnie na privach. Tyle ode mnie. Taczka. Pozdrawiam. Czarna. Dzięki wielkie za rozmowę. Cebul. Dzięki wielkie za rozmowę, pozdrawiam. Dzięki również i wam dziękuję subskrybenci, dzięki, że jesteście, dzięki, że komentujecie, że lajkujecie, że pchamy ten kanał do końca i pchamy go przez cały czas do przodu. Dzisiaj nawet Lilith mi wysłała fajne powiadomienie, dzięki wam, więc, czyli przepraszam, YouTube wysłał mi bardzo fajne powiadomienie, dzięki wam, no ale to ogłoszę za jakiś czas, ale fajnie, że to się pchamy i to się rozwija. Trzymajcie się, na razie, hej!